serdecznie w kolejnym odcinku. Teraz opowiem, dlaczego zdecydowałem się na hodowlę terrorystyczną, zatem do oglądania. A że wiem, że zapewne bardziej wolicie patrzeć na podopiecznych niż na mnie, to oczywiście będą przebitki z nimi. Rozstrzygnięcia zabawy dzisiaj nie ogłoszę, ze względu na właściwie niską zerową aktywność. Nie było żadnych propozycji nazwy dla tego stwora. Zobaczymy, czy może się jeszcze coś pojawi pod tym czy po poprzednim filmem na ten temat. Jeśli się nie pojawi, to po prostu za jakiś czas sam opiszę z siebie, co to moim zdaniem jest. Zatem, dlaczego terrorystyka? No cóż, przede wszystkim lubię egzotykę. No, zawsze koło mnie były zwierzęta tradycyjne, jak pies, kot, okresowo królik, potem także były ryby. No ja zawsze czułem potrzebę większej różnorodności, potrzebę egzotyki w swoim otoczeniu. Dlatego zawsze marzyłem o posiadaniu także zwierząt egzotycznych, jak wąż, jaszczurka, pająk, żaby, czy nawet ptaki, no ale jednak wypadło na terrorystykę. Dlaczego? Przede wszystkim, tu czuć najbardziej tą egzotykę. Taki pająk czy wąż zapewne mimo wszystko będzie bardziej wyglądał egzotycznie, bardziej niecodziennie, mniej będzie to podobne do tego, co jest na co dzień, chociaż wiemy, że papuga też jest egzotyczna, ale jednak mimo wszystko bardziej przypomina to, co mamy obok siebie, a pająk czy wąż niekoniecznie. Choć oczywiście pająki i węże też żyją w naszym kraju, ale jednak ich rozmiar i kształty i kolory nie podchodzą pod to, co oferuje nam terrorystyka. Kolejna rzecz. Łatwość hodowli. Wiadomo, pies, kot, choć naprawdę uwielbiam koty, jednego tutaj mam w domu, to wymagają opieki. Z psem trzeba wychodzić na spacer, z kotem też można. Ciągle trzeba im dawać jeść, co też dużo kosztuje. Natomiast taki ptasznik czy skorpion, no to o ile sama wyprawka i on sam może trochę kosztować, to późniejsze utrzymanie jest liczone tylko w złotówkach. Gdyż karmówka to może wydatek mój był około 25 zł. Starczy mi jeszcze przy racjonalnym dawaniu na długi czas. Jedzenie dla karmówki też starczy na długi czas. A jak się ma ogrzewanie, to też to wychodzi jakaś złotówka miesięcznie za matę, a nawet mata, jak już ma się pełne, duże zbiorniki, to i tak jedna mata wystarczy na 2 zbiorniki, co zbyt wiele wam rachunków nie podniesie. Woda już wliczona jest w rachunek, bo to też niewielkie ilości idą na cele zraszania. I potem same kupna jedzenia na karmówki, jak i samej karmówki też są mocno rozciągnięte w czasie. Tak, wiem, mówię o spacerach, że też są przecież teju i z nimi też można wychodzić na spacer, te jaszczury, ale to też nie jest koniecznością. A jednak z psem trzeba wychodzić ze 2 razy dziennie. A przy tym jak się nie ma na to czasu, to jest problematyczne. Z kotem podobnie, jak mieszka w mieszkaniu, jak większy przyjdzie do nas, to będzie lgnął na dwór i trzeba coś wymyślić, wychodzić z nim na dwór, a i tak pewnie nie będzie zadowolony. Jak przyjdzie mały, to się przyzwyczaić do życia w mieszkaniu, aczkolwiek też można go wtedy przyzwyczaić do wychodzenia na spacer na smyczy. W sumie planuję nawet potem nagrać odcinek właśnie o tym, jak założyć taką hodowlę i ile wyniosły mnie koszty. Zapytacie mnie, czy się nie boję, nie brzydzę takich zwierząt? No to raczej nie. Kiedyś miałem pewien odraz do skorpionów, do ptaszników, ale jak zacząłem oglądać ich zdjęcia, oglądać materiały o nich, czytać o nich, to zaczęło to ustępować. A po tym jak już
widziałem pierwszy raz ptasznika na ręce, jak kupiłem własne i brałem je na ręce, to też już to minęło. Ze skorpionem też podobnie po jego kupinie już mi minął ten strach. No, pająki dotyku nie są złe, są mięciutkie. Ich uczucia jak chodzą po tobie, to też takie ciekawe i łaskoczące uczucie. Jakby coś delikatnie tak stąpało, bo i tak jest. Jeśli chodzi o inne zwierzęta, to na pewno bym nie wziął do domu skolopendry z uwagi na jej jad. Mimo wszystko jej wygląd też już jest bardziej odpychający. Wija nie, ale skolopendry tak. O wijach nawet powiem może co nieco, co o nich sądzę w dalszej części materiału, ale na razie zostańmy przy pająkach. Zapytacie jeszcze mnie, co sądzę pewnie o pająkach takich, co żyją u nas na strychu czy w piwnicy, no to nie mam o nich zdania. Ja jestem fanem pająków, ptaszników, nie pająków właściwych, do których należą te nasze pająki domowe. Różnią się trochę anatomią i nie patrząc, mimo wszystko wolę ptaszniki niż pająki właściwe. Bo taki duży pająk jak ptasznik to jest nawet fajniejszy od takiego małego, co ma takie małe nóżki, gdzieś się tam skrada. Jest bardziej szary, a ptaszniki mimo wszystko są bardziej ciekawe. Wiem, że pająki właściwe mają też ładne kolory, ale jednak u ptaszników jest to jakoś bardziej wyraźne. A dlaczego mam skorpiona? No to dlatego, żeby jakoś też urozmaicić tą hodowlę, że nie tylko pająki. Która owszem ma w pierwszej kolejności pająki, potem jest skorpiony i inne cuda, ale o tym zaraz. Ale przede wszystkim, żeby mieć rozmaitość, żeby nie skupiać się na jednej grupie zwierząt i żeby to w przyszłości też była dużo bardziej różnorodna hodowla. Bo same ptaszniki to uważam, że to też byłoby dość nużące, a tak nowe doświadczenia, różnorodność, różny typ zbiorników, różne wyzwania, różne czynności, to zapobiega naszej monotonii. Teraz pewnie zapytacie się, dlaczego zdecydowałem się akurat na pająki i skorpiona, a nie na inną grupę zwierząt terrorystycznych. No to powód jest dość prosty. Miejsce i środki i jeszcze kwestia rozjazdów. Mając aktualny status swój, nie mam zbyt wielu środków na życie, co dopiero na przygotowanie dużej wyprawki dla węża czy jaszczurki, nie mówiąc już o samej jaszczurce. No jedzenie pewnie byłoby mimo wszystko tańsze, ale cała reszta by mogła zbytnio nadwyrężyć mój budżet. Natomiast pająki zajmują mało miejsca, co w przypadku węża i jaszczurki też nie do końca by się dało, a też bym musiał z tym sobie radzić, a nie miałbym też za bardzo jak ich tam pomieścić mimo wszystko. No, pająki zajmują też mniej środków, jeśli chodzi o wyprawkę i o je same mimo wszystko, bo żywienie to wiadomo, jak już wspomniałem, że to są groszowe sprawy. No, miejsce wiadomo, bo zajmują takie małe pojemniczki. Jaszczurka mimo wszystko by zajmowała więcej, nie mówiąc już o wężu, a nie miałbym gdzie tego pomieścić. No i wiadomo, że jestem też w rozjazdach, a tutaj nastręcza się też kwestia zapewnienia jak zapewnić transport takim zwierzętom. Obecnie wiadomo, że przy pająkach, jak są małe, to da się je przewieźć. Po tym jak będą większe, będą miały większe zbiorniki, to zobaczę. Pewnie zostaną w moim domu rodzinnym i będę je doglądał. Zawsze można sprzedać, no tego bym nie chciał robić, bo bym musiał zrezygnować wtedy z kanału, czego też bym nie chciał, ale życie pisze swoje scenariusze, ale na pewno będę starał się robić tak, żeby były przy mnie.
kwestia, czy się nie boję jadu moich zwierząt. Też nie. Bo widzicie, o ile wszystkie ptaszniki i skorpiony są jadowite, to raczej nie są groźne w większości dla człowieka. Moje ptaszniki mają słaby jad, więc nie są w stanie zbyt mi zagrozić. Tutaj raczej mogło stanowić potencjalne zagrożenie tylko dla alergików. Wyczesują włoski parzące, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. No, z ptaszników raczej żaden dla zdrowego, dorosłego mężczyzny nie powinien stanowić zagrożenia. No, są takie przypadki jak Murinus, Pterinophilus murinus osambara, że jego jad wyłącza na tydzień z funkcjonowania. Że tam jakoś są skurcze, omdlenia, zawroty głowy, halucynacje i że uczucie jakby przypalił żelazkiem, ale poza skrajnymi przypadkami nie powinien zabić. Skorpiony podobnie. Na jakieś tam 1400-1500 opisanych gatunków chyba tylko 25 jest groźnych dla człowieka. No, mój Heterometrus akurat do nich nie należy. Jak wspominałem, on ma duże szczypce i mały kolec, czyli oznacza, że ma słaby jad, a do zabijania ofiar używa szczypiec. Zatem ugryzienie, urządzenie żądłem nie powinno być zbyt bolesne, ani tym bardziej śmiertelne. Co najwyżej może z tym swoimi szczypcami mocno rozciąć skórę aż do krwi, ale to tyle. No, jeśli chodzi o pająki, to są przypadki śmiertelne, gatunki znaczy śmiertelne, przykładowo nasz pająk bananowiec, wałęsak brazylijski, który w supermarketach czasem zdarzało się, że trafiał do Polski w bananach. No, on akurat należy do śmiertelnych, ale to już nie są ptaszniki, to są pająki właściwe, w których zdarzają się śmiertelne przypadki. Czarna wdowa też ma dość silny jad. No, ja na pająkach właściwych się nie znam, to o czarnej wdowie za dużo nie powiem. Pewnie zapytacie mnie, dlaczego zdecydowałem się na terrorystykę, a nie zostałem przy akwarystyce. No cóż, wbrew pozorom ryby dużo wymagają poświęcenia. Częste podmiany wody, które zajmują mnóstwo czasu, codziennie je trzeba mimo wszystko dokarmić. No może nie codziennie, ale tak robiłem. Pewnie parę dni by wytrzymały, ale mimo wszystko wolałem, by były nakarmione. No, podmiany wody, ciągłe też, jak wspominałem, włączanie filtra, podmiany wody, karmienia, to zajmowało dużo czasu, a jednak taka hodowla terrorystyczna jest dużo mniej uciążliwa, gdyż jak widzimy, pająka karmimy raz na tydzień, może nawet mniej. To mu zdecydowanie wystarczy. No, wodę też podajemy im co jakiś czas tylko. No, rybom wiadomo, bo są w wodzie, ale patrzymy już całościowo. No, wymiana podłoża. Na razie tego nie dokonywałem, bo nie widziałem do tego potrzeby. No, dopiero jak będę wiedział, że ziemia jest naprawdę wyjałowiona, to wtedy będzie można dokonać już oczyszczenia, wymiany jej na czystą. No, ale jeśli mamy ekipę sprzątającą, to można to przedłużyć ten moment. No, pewnie z rybami też pewnie, jak ma się odpowiednią ekipę sprzątającą, to też można to nieco przedłużać, ale też u ryb trzeba dbać, przynajmniej w niektórych gatunkach, żeby były parametry odpowiednie pH. Co u pająków też już nie jest już tak bardzo wymagające, bo co pająkowi potrzeba? Ogrzewanie, odpowiednia temperatura, wilgotność, może oświetlenie. Ja oświetlenia nie mam, tylko te dwie pierwsze. I ogrzewanie też, tylko jest na podstawie tego, co jest w domowym ogrzewaniu. Jest ok, tylko jak było cieplej, używałem buteleczek z lodem, żeby je ochładzać. Tylko je zraszam i wskaźniki wskazują wszystko na odpowiednich warunkach, parametrach. Żeby zachować sprawiedliwość, co powiem na plus psa czy kota. Na pewno pies czy kot jest
towarzystwem, pająk raczej jest do obserwacji. Do pająka nie weźmiesz, nie pogłaszczesz. No możesz spróbować tam palcem po odwłoku, ale to raczej nie jest to, a pies czy kot może być jak najbardziej głaskany i mu to sprawia przyjemność. Pies czy kot jest już naturalnie predysponowany do kontaktów z właścicielem. Pająk nie, to jest zbyt prymitywny organizm, to jest zwierzę do obserwacji. On się nie udomawia, się nie przyzwyczaja do właściciela, nie przywiązuje się. Ewentualnie może się w pewien sposób przyzwyczaić do obecności naszej, chociaż i tu nie jestem pewien. Wąż czy jaszczurka może, pająk nie jestem pewien. No ale też wiadomo, każdy woli coś innego i należy tego oceniać. Jak wspomniałem, pies czy kot dotrzymują towarzystwa, są naszymi kompanami, można z nimi wyjść na spacer. Zatem mogą dla osób samotnych stanowić namiastkę rodziny. Mogą też, właśnie jak mówię, stanowić to, być zamiennikiem kontaktów międzyludzkich, relacji międzyludzkich, stanowić towarzystwo. Jednak wiadomo, że psy i koty mają też wiele innych zalet, których ptaszniki nie posiadają. No, pies czy kot wyczuwa chorobę, stara się ciebie pocieszyć, jest z tobą, szuka kontaktu z tobą, to co też może spełniać twoje pewne potrzeby. No, ptasznik tego nie zrobi. No, pies czy kot postara ci się poprawić humor. Będzie się kręcił przy tobie, będzie chodził z tobą, będzie za tobą tęsknił, ptasznik nie. No też raczej z psem można jeszcze gdzieś jechać do znajomych czy gdzieś na wakacje, z ptasznikiem nie. Ale tu też jest pewna zaleta ptasznika, że nie trzeba mu aż tak bardzo opieki organizować. Wystarczy mu miseczka z wodą na czas wyjazdu na tydzień, na 2. Jakieś robaki z zgniecioną głową i można po odpowiednim nakarmieniu, nawilżeniu go tak zostawić. No z psem tak się nie da, trzeba mu zorganizować opiekę. Albo samemu go zabrać, to też nie zawsze jest możliwe, bo hotele nie zawsze chcą brać zwierzęta do siebie. No ptasznikom też byłoby dobrze zorganizować opiekę, ale to nie jest taka wymagana aż taka mocno zorganizowana opieka. Wystarczy, że ktoś dojrzy, ewentualnie jak potrafi, to napoi, nakarmi, czy tam zapewni odpowiednią temperaturę czy wilgotność. Tak, tutaj wiem. Znowu kłaniają się te warany, te jaszczury, które by mogły pełnić nam funkcję psa i kota, jednocześnie być spełnieniem marzeń terrorystycznych, gdyż wiem, że one się przyzwyczajają do właściciela. Da się je w pewnym stopniu ułożyć. Nie jest to tak łatwe jak w przypadku psa i kota, gdyż te mimo wszystko nie są predysponowane do kontaktów z właścicielem. Mimo wszystko Teju i warany to są dość inteligentne. Teju uchodzi za najinteligentniejsze jaszczurki świata. Zatem przy dłuższej pracy da się je ułożyć. Wiem, że można nauczyć je tego, by wypróżniały się na maty. Da się je nauczyć przyzwyczaić do kontaktu z człowiekiem, że dają się brać na ręce. Choć i tu zawsze będzie występowała agresja pokarmowa, bo nie mają pewnych warstw mózgu, które pies czy kot mają. Jak tylko poczują zapach na rękach właściciela, to mogą bez namysłu zaatakować. Wiemy, że Teju mogą się zakopywać pod kołdrę, że można z nimi spać i że można nawet
przy odpowiednim ułożeniu wychodzić z nimi w cieplejsze dni na spacer, czego z pająkami nie można. Natomiast z psem już można, ale no takie ciekawe połączenie naprawdę może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć i coś a la pies kot i terrorystykę. Natomiast jaka jest niewątpliwa zaleta z posiadania ptaszników, no to jest możliwość ich obserwacji, obserwacja ich zachowań, piękno ich wyglądu w ładnie urządzonym terrarium, w odpowiednio urządzonym domu. To jest ozdoba naszego domu, ładny ubarwiony ptasznik. Obserwacja jego zachowań, jak idzie na jedzenie, jak się ukrywa, jak atakuje, jak linieje. To dla osób, które się tym interesują, to jest naprawdę gratka. A zapytacie mnie, dlaczego YouTube? No zawsze ciągnęło mnie też do nagrywania YouTube'a i się zastanawiałem, co nagrywać. No były właśnie pomysły na gotowanie, na terrorystykę, na gaming. Miałem też pomysł na jakiś kanał historyczno-społeczno-wosowski, taki tam, zgodnie z moimi innymi zainteresowaniami. Miałem też pomysł, żeby robić kanał uniwersalny z tymi wszystkimi rzeczami. I jeszcze może moje wczasy różne. No ostatecznie wybór padł na terrorystykę. No gotowanie pochłania ogromne środki i czas. Gier też tak nie umiem nagrywać, a kanały naukowe by wymagały dużej perfekcji. No tutaj też obijam się o naukę, ale jak wspomniałem, tutaj raczej celem nie jest tego kanału naukowe przedstawianie ptaszników i zwierząt terrorystycznych, tylko raczej pokazywanie, jak ja je hoduję. Dlatego zatem zdecydowałem się na kanał terrorystyczny, chociaż niewykluczone, że w dalekiej przyszłości również znajdą się tam właśnie wczasy różne moje, będę pokazywał relacje z moich wczasów, ani też nie wykluczam, że znajdą się nawet już wkrótce odcinki z pogranicza terrorystyki i gotowania, które na takim YouTubie się już YouTubie terrorystycznym już się pojawiały. Właśnie wyczesał włoski parzące. Też starałem się, żeby mój YouTube mimo wszystko odpowiadał pewnym merytorycznym kwestiom, żeby pokazywał mimo wszystko coś interesującego, mimo iż nie jest przesiąknięty wiedzą typowo naukową. No smutne jest, że kanały terrorystyczne w Polsce cieszą się małą popularnością. Z reguły mają po kilka tysięcy wyświetleń, subskrypcji. Te lepsze mają po 20-40 tysięcy, tak około. No, znam tylko dwa kanały, które przebiły 100 tysięcy, z tym i to nawet dość mocno, ale to raczej są wyjątki od reguły na tym rynku. Zresztą chyba niezbyt wiele mamy terrorystyki na naszym kanale, na naszym YouTube, więc dlatego też postanowiłem to nagrywać, żeby może zwiększyć jakoś ten zakres, ilość tych kanałów. No, kolejną przykrą rzeczą jest to, że kanały związane z wygłupami wszelkimi mają po 1,5–2 miliony wyświetleń, subskrypcji, a taki kanał terrorystyczny się dusi w tych kilku tysiącach subskrypcji. No, nie będę nikogo urażał, ale to jak na moje już chyba świadczy o tym, co się dzieje ze społeczeństwem. Co do zalet ptaszników, no to są to zwierzęta nietypowe i myślę, że każdy odwiedzający nasz dom może się naprawdę tymi widokami zainteresować. Nawet jeśli sam by się bał, to mimo wszystko może być podekscytowany, że ktoś to trzyma, jak to wygląda i kto wie, może zmienić zdanie na ten temat. Zatem ptaszniki to jest też ciekawy materiał, żeby
zaimponować innym, żeby się pochwalić taką niecodzienną pasją, kto wie. No i zatem jakie mam plany na przyszłość? No to chciałbym w przyszłości już pociągnąć hodowlę dalej. Oczywiście to już będzie za ileś lat, jak będę miał warunki mieszkaniowe, jak będę miał odpowiednią ilość środków, miejmy nadzieję. To na pewno bym chciał mieć kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt różnych ptaszników. Teraz mam tylko 5 gatunków naziemnych, a bym chciał mieć właśnie więcej ptaszników naziemnych, bym chciał mieć także ptaszniki nadrzewne, a także nawet kilka podziemnych. Na pewno bym chciał mieć jeszcze kilka skorpionów więcej, pustynne. Może tego Barbicarus Jacksoni albo jakiegoś innego jeszcze i jakiegoś typowo pająka nadrzewnego bym też sobie zaimplementował chętnie. No jeśli chodzi o pająki, to właśnie bym chciał mieć więcej brachypel, bo są naprawdę kolorowe. Może Monocentrapotus balfuri. A jeśli chodzi o nadrzewne, to właśnie różne Poecilopterie, Caribeny, Avicularie, Heteroscotra maculata, Seladonie. A jeśli chodzi o podziemne, to Murinus. Właśnie Murinus, ten jadowity. Chciało mieć go na stanie. Niesamowity swój. Jeśli chodzi o kolejne gatunki zwierząt, na pewno bym chciał mieć też kilka węży. Na pewno bym chciał mieć King Snake'a, węża królewskiego i Thorn Snake'a, węża zbożowego, kukurydzianego, czy właśnie jak sądzi, pokazuje nazwa angielska. Zastanawiam się nad dusicielami, ale to wiadomo, że już są większe gabaryty, węże w większych gabarytach, wymagające więcej miejsca. A ponadto staram się też unikać zwierząt wymagających rejestracji. Owszem, mam 2 pająki na liście CITES, ale one wymagają tylko posiadania dokumentów. W przyszłości być może też zrobię o tym materiały. Jeśli chodzi o jaszczurki, to przede wszystkim chciał mieć kilka gatunków gekonów. Właśnie grubo orzęksionego, może właśnie też grubo ogonowego, lamparciego. Może też gekona Williamsa. Jeśli chodzi o inne jaszczurki, to może właśnie jakieś agamy czy anolisy. Lasiusów, mesorów, wenatorów, a także mrówek przędzarek, ale to też dalsza przyszłość, bo to też może wymagać miejsca i czasu. A także bym chciał mieć hodowlę żab. Tak, hodowlę żab. Właśnie żaba rogata, może jakaś termitówka indyjska, żaby leopardowe. Kumaki dalekowschodnie, czy też może karliki szponiaste. Niewykluczone też, że zajmę się hodowlą ekipy sprzątającej, gdyż to by naprawdę mi ułatwiło wiele kwestii. Natomiast nie jest to kwestia paląca. Gdybym się na to zdecydował, to zostanie wrzucony na ten temat materiał. Niewykluczone, że gdybym miał wystarczająco dużo miejsca, że tak, żebym kompletował zbiorniki wielogatunkowe. Właśnie paludarium wielogatunkowe. I na pewno też bym chciał jakieś pionowe terrarium zrobić z 2 gatunkami zwierząt, ale to już raczej kręgowych, ale to zobaczymy już raczej w przyszłości. Jeśli chodzi o hodowlę owadów, to myślę, że obstanę przy mrówkach.
Ewentualnie zdecydowałbym się na hodowlę termitów. Innych owadów jak liście straszyki czy patyczaki bym raczej nie chciał hodować, gdyż one wymagają dość specyficznych warunków, bądź są łatwe w hodowli. Trzeba im tam konkretnych liści poziomek chyba dostarczać. Zdaje się, że poziomek czy tam jeżyn chyba, co też w zimie nie byłoby koniecznie łatwe. Natomiast jeśli chodzi o modliszki, to dałbym też z tym sobie spokój, bo o ile modliszki są naprawdę ładne, to problem jest jeden, krótko żyją. Nie chciałbym specjalnie kupować takiego zwierzęcia, które będzie krótko żyło. Ewentualnie zdecydowałbym się na hodowlę innych owadów społecznych, jak puskwiaki dwuplame, które mają właśnie bardzo ciekawe zachowania społeczne i bardzo ciekawy sposób polowania, zatem hodowla takich owadów też by mogła być naprawdę ciekawym urozmaiceniem. Miałem znajomego, który je hodował i coś musiało być, skoro osoba hodująca wyłącznie pająki miała także puskwiaki dwuplamy. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za Waszą uwagę i proszę zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, gdzie możecie zafollowować mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć!